Czy zdarzyło ci się kiedyś rozmawiać z bliskim przyjacielem i nagle usłyszeć w jego ustach słowa, które brzmią niepokojąco znajomo? Fraza, sposób argumentacji, a nawet ton, które należą do twojego byłego. Twój przyjaciel patrzy na ciebie z troską i mówi: on naprawdę cierpi. Może powinnaś być mniej surowa. A ty czujesz chłód. Bo wiesz, że to nie jest jego myśl. To wiadomość. To nie jest twoja paranoja. To jest następny poziom gry. Narcyz, widząc, że mury twojej fortecy są zbyt wysokie, by je sforsować bezpośrednio, rozpoczyna wojnę pośrednią. Przestaje być agresorem, a staje się reżyserem. A twoi przyjaciele, rodzina, znajomi dostają rolę w jego nowym przedstawieniu, często nie mając o tym pojęcia. Dzisiaj zdemaskujemy tę taktykę. Wprowadzimy do naszego leksykonu termin zapożyczony z czarnoksiężnika z krainy Oz – latające małpy. Przeanalizujemy, jak narcyz rekrutuje i wykorzystuje ludzi z twojego otoczenia, by kontynuowali jego misję. Nauczymy się rozpoznawać 3 główne typy tych nieświadomych agentów i damy ci tarczę do obrony przed każdym z nich. Instynktowna reakcja to ból i złość. Jak on mógł mu uwierzyć? To jest pułapka emocjonalna. Strateg nie pyta, jak on mógł. Strateg pyta, jaki jest mechanizm i jak go zneutralizować. Twoi bliscy najczęściej nie są źli, są naiwni, są niezabezpieczonym punktem dostępu do twojego systemu, a narcyz jest ekspertem od znajdowania takich luk. Pamiętaj, celem tej wiedzy nie jest wypowiadanie wojny twoim przyjaciołom. Celem jest strategiczne zarządzanie informacją i ochrona własnych granic. Nie chodzi o konfrontację, ale o kwarantannę. O odcięcie narcyzowi linii zaopatrzenia, którymi są twoi bliscy. Jesteś gotów, by spojrzeć za kulisy i nauczyć się, jak wygląda wojna w cieniu? Zaczynamy. Latające małpy nie są jednolitą armią. Pełnią różne funkcje. Zidentyfikowałem 3 główne archetypy, z którymi się zetkniesz. Pierwszy, najbardziej powszechny, to dobrotliwy mediator. W leksykonie mocy nazywamy go agentem fałszywej równowagi. Ten człowiek, często wspólny przyjaciel lub członek rodziny, nienawidzi konfliktu. Jego motywacją jest przywrócenie pokoju i normalności. Ponieważ nigdy nie doświadczył narcystycznej przemocy, operuje na błędnym założeniu, że każda historia ma 2 strony i prawda leży pośrodku. Narcyz przedstawia mu siebie jako zranioną ofiarę, a on to kupuje, bo to prostsza historia. Jak on działa? Dzwoni do ciebie i mówi: słuchaj, rozmawiałem z nim. On jest załamany. Wiem, że między wami było źle, ale może powinniście usiąść i porozmawiać jak dorośli. On myśli, że jest rozjemcą z misją pokojową. W rzeczywistości jest narzędziem, które próbuje zburzyć twoje mury i wpuścić wroga z powrotem do środka. Historycznie to jest mentalność Trojan, którzy stali u bram swojego miasta i patrzyli na gigantycznego drewnianego konia, rzekomy dar od Greków. Mimo ostrzeżeń Kassandry, że to pułapka, większość wolała uwierzyć w prostszą, bardziej pocieszającą historię o pokoju i zwycięstwie. Wciągnęli konia do miasta, świętując koniec wojny. W nocy z jego wnętrza wyszli żołnierze i otworzyli bramy dla całej armii. Dobrotliwy mediator to ten, który krzyczy najgłośniej, by wciągnąć konia do środka. Nie jest zdrajcą, jest naiwny. Ale rezultat jego naiwności jest ten sam. Zniszczenie twojej fortecy od wewnątrz. Twoja tarcza? Dieta informacyjna. Z tym typem agenta nie wchodzisz w dyskusję. Nie tłumaczysz się. Nie przedstawiasz dowodów. To strata energii. Ucinasz temat krótko, grzecznie, ale stanowczo. Dziękuję ci za troskę, ale ten temat jest dla mnie zamknięty i nie chcę o nim rozmawiać. Koniec. Stawiasz firewall. Drugi typ jest bardziej podstępny. To nieświadomy szpieg. Jego głównym motorem jest informacja. To może być plotkarz, ale niekoniecznie. Po prostu osoba, która musi wiedzieć. Narcyz karmi go jednostronną, dramatyczną wersją wydarzeń, co rozbudza jego ciekawość. Teraz, w rozmowie z tobą, próbuje zdobyć brakujące elementy układanki, często pod pozorem troski. Jak brzmi szpieg? Cześć, co słychać? Widziałam, że świetnie wyglądasz na nowym zdjęciu. Dajesz sobie radę? To rozgrzewka. Potem następuje sądujące pytanie. A wiesz może co u niego? Bo publikuje takie smutne rzeczy, martwię się. Każda twoja reakcja,
Złość, smutek, a nawet obojętność to cenna informacja, która zostanie przekazana dalej, świadomie lub nie. Pomyśl o tym jako wywiadzie w czasach zimnej wojny. Agencje nie zawsze używały zawodowych szpiegów. Często wykorzystywano zwykłych obywateli, biznesmenów, turystów, by zbierali drobne, pozornie nieważne informacje. Ale kiedy te wszystkie skrawki trafiały do analityka, tworzyły pełny obraz sytuacji. Nieświadomy szpieg zbiera dla narcyza takie właśnie skrawki. Tarcza jest prosta i niezwykle skuteczna. Metoda szarej skały. Stajesz się najbardziej nudnym obiektem w pokoju. Twoja odpowiedź na każde pytanie jest nijaka. Co u mnie? W porządku. Jak sobie radzę? Jakoś leci. Co myślę o jego nowym poście? Nie widziałam. Stajesz się informacyjną czarną dziurą. To frustruje szpiega i zniechęca narcyza. Trzeci typ jest najgroźniejszy i wymaga najostrzejszej reakcji. To aktywny agent. Ten człowiek nie jest już nieświadomy. Wybrał stronę. Został w pełni przekonany do wersji narcyza. Często dlatego, że sam ma narcystyczne skłonności lub został wciągnięty w kampanię oszczerstw. Jego celem nie jest mediacja ani zbieranie informacji. Jego celem jest aktywne szkodzenie tobie. Będzie powtarzał kłamstwa narcyza, izolował cię od wspólnych znajomych i podważał twoją wiarygodność. Aktywny agent to ten przyjaciel, który przestaje ci mówić cześć. To osoba, która w rozmowie z innymi mówi: ona kompletnie oszalała, zniszczyła go, a teraz udaje ofiarę. To już nie jest manipulacja. To otwarty atak na twoją reputację i zdrowie psychiczne. W aparacie totalitarnego państwa to jest propagandysta. Jego zadaniem jest bezkrytyczne powtarzanie oficjalnej linii partii, niszczenie wrogów reżimu i kontrolowanie narracji. Aktywny agent to twój osobisty minister propagandy narcyza. Tutaj tarcza musi być ostateczna. Strategiczne odcięcie. Nie ma negocjacji. Nie ma prób przekonywania. Ta osoba jest wektorem ataku. Traktujesz ją jak zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Blokujesz w social mediach, usuwasz numer, unikasz kontaktu. To nie jest akt dziecinnej obrazy. To jest świadoma i chłodna decyzja o ochronie swojego terytorium. Zamykasz bramę. Mediator, szpieg i agent. Dieta informacyjna, szara skała i strategiczne odcięcie. To twoje narzędzia do prowadzenia wojny w cieniu. Pamiętaj, nie jesteś odpowiedzialny za to, że ktoś dał się zmanipulować. Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za ochronę swoich granic. Tej wojny nie wygrywa się walcząc z każdą marionetką. Wygrywa się ją, odcinając lalkarzowi dostęp do sznurków. Twoja energia jest cennym zasobem. Nie marnuj jej na walkę z cieniami. Inwestuj ją w odbudowę swojej fortecy, w odzyskanie spokoju, w projektowanie nowej rzeczywistości. Do tej pory skupialiśmy naszą strategiczną analizę na wrogu zewnętrznym. Nauczyliśmy się jego taktyk, manewrów i słabości. Ale największe mistrzostwo strategiczne wymaga wykonania najtrudniejszego ruchu. Obrócenia analizy o 180 stopni i skierowania jej do wewnątrz. W następnym materiale zbadamy cień empaty. Przeanalizujemy, jakie nasze własne, nieuświadomione wzorce, rany i potrzeby sprawiają, że stajemy się idealnym celem dla narcyza. To będzie najtrudniejsza i najważniejsza lekcja. Bądź gotów spojrzeć w lustro.